Nie będziesz mi mówić, co mi wolno, idiotko! Wynocha mi stąd! Nie pójdę, dopóki nie zobaczę dzieciaka! Tam! Jaka mamusia, kurwa mać, no ja pierdolę! Skąd ją? Weź się jebnij w łeb, dobrze? Jak zawsze to samo! Sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Czego tutaj? Pani to Klaudia Osica? Tak, to ja wzywałam policję. Dobrze, dokumenty poproszę. Z synem chcę się zobaczyć. Dokumenty. Ojcem jestem! Ojcem, sąd prawa rodzicielskie ci ograniczył, taki z ciebie ojciec! Jak pan będzie robił awantury, to tylko pan pogorszy sprawę. Przyszedłem do syna i nie odejdę, póki go nie zobaczę! Ja coś panu poradzę. Proszę wracać do domu, albo pojedziemy na dołek. Za co? Do domu. I proszę wrócić wtedy, kiedy sąd wyznaczył panu czas widzenia się z synem. Babiniec pierdolony. W sądzie baba, na policji baba. Ja tego tak kurwa nie zostawię! Jeszcze mnie popamiętacie! Od pani też poproszę dokumenty. Trudno mi było uwierzyć, że temu facetowi chodziło tylko i wyłącznie o dziecko, że się stęsknił. To była ewidentnie rozgrywka między rodzicami. Chciał ją zastraszyć, żeby pamiętała, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż by sobie tego życzyła. Agata? Komisarz Rechnik. Siemaneczko. Macie miny, jakbyście ducha zobaczyli. Złego, diabli nie biorą, wykruwam się. Ale mogłaś jeszcze trochę poleniuchować. A, niedoczekanie wasze. Dziękuję. Gdyby nie ty, już by mnie tutaj nie było. Bez takich. Uratowałaś mi życie. Zrobiłam tylko to, co do mnie należało. Jasne. Dobra, muszę lecieć. Fajnie, że jesteś. Dziękuję. No i jak jest? Długo cię nie było, to się trochę pozmieniało. A co konkretnie? Sama zobaczysz. Dobra. Dobra, chcę mieć wszystkich na miejscu. Teraz. Wojskowych też zawiadomić, mają być gotowi. Wykonać.
Komisarz Agata Rychlik, witam. Dzień dobry, my się chyba nie znamy. A tak się składa, że to jest moje biurko. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem. Co do biurka, to się dogadamy. Nie zajmuje dużo miejsca. Komisarz Konrad Lubecki. Zatem komisarzu Lubecki. Konrad. Albo Wiking, jak wolisz, tak będzie łatwiej. Wiking. Komendant nie wierzył, że wrócę i znalazł zastępstwo? Jestem tu z innego powodu, a dziś popracujemy razem. Jaśniej, proszę. Mamy alarm bombowy. Na Gorczaku. Technicy ściągnęli już nagranie zgłoszenia ze 112. Chodź. Podłożyłem wam bombę w szkole Ale w której szkole? imienia Marii Konopnickiej W Natowicach? na Gorczaku. Radzę się spieszyć, bo macie coraz mniej czasu. Zegar tyka. Tik, tak. Dlaczego pan to zrobił? Ma pan jakieś żądania? Żadnych. To taka gra. Albo policja sobie poradzi, albo będzie wielkie POW. To tyle. Głos został zmieniony przez aplikację w telefonie. Wybrał szkołę. Już trwa ewakuacja. Pirotechnicy są w drodze. A my musimy znaleźć tego gracza. Namierzyliście, skąd dzwonił? Z placu Zgody. O cholera. Co? To bardzo duży plac przesiadkowy. Kręci się tam mnóstwo ludzi. Numer nigdzie więcej się nie logował. Karta oczywiście czeska, nierejestrowana. Jedziemy po tę szkołę. Ale ja prowadzę. Znaleźliśmy uzbrojony ładunek w klasie na pierwszym piętrze. Sprawdziliśmy całą szkołę, reszta pomieszczeń jest czysta. A był zapalnik czasowy? Tak, do detonacji pozostało około 40 minut. A da się określić, kiedy sprawca uruchomił ten zapalnik? Nie w tego typu bombie. A to jest jakaś profesjonalna konstrukcja? Mógł ją zrobić wojskowy? Raczej nie. Technika wojskowa jest zupełnie inna. Ten bomber to amator. Znalazł instrukcję w internecie i wykorzystał łatwo dostępne materiały. Czyli nie mamy punktu zaczepienia. No, teraz wam więcej nie pomogę, przykro mi. Kur... Na jakieś paluchy czy ślady to bym nie liczył. Jest ich tam tysiące, ale to szkoła. A na ładunku nic nie było? Wytarty do czysta. Będziemy jeszcze szukać, ale nic nie obiecuję. To może chociaż monitoring coś złapał. Przecież w szkole powinien być. On pewnie bardzo dobrze o tym wiedział i przewidział to w swojej grze. Słuchajcie, ten bomber rzucił nam wyzwanie. Nie miał żadnych żądań. Ta szkoła dla niego coś znaczy, tylko jeszcze nie wiemy co. Ale się dowiemy. A teraz chodźmy pogadać z dyrektorem. Agata Rychlik, Konrad Lubecki, komisariat na Gorczaku. Pan jest dyrektorem szkoły? Tak, dzień dobry, Adam Łącki. Co tu się stało, co? Fałszywy alarm taki, żeby uniknąć klasówki, to ja rozumiem. To ja już przeżyłem. Ale żeby prawdziwą bombę podkładać? Na szczęście nic nikomu się nie stało. Musimy sprawdzić monitoring szkoły. Mam nadzieję, że działa. Ale nie obejmuje wszystkiego. No, jedni rodzice chcieli dużo kamer, a drudzy protestowali, że naruszamy prywatność dzieci. No więc mamy kamery umieszczone tylko na główne korytarze. Dobrze, pójdzie pan z kolegą. Od razu? Natychmiast. Później będziemy jeszcze pana potrzebować. Państwo z policji, tak? To prawda, że w szkole jest bomba? Proszę wrócić za taśmę. Trwają czynności Ale ja nigdzie operacyjne. nie wyjdę, Za bo moje taśmę. dziecko chodzi do tej szkoły i mam prawo wiedzieć. Proszę pana, dzieciom nic nie grozi, wszystkie zostały ewakuowane. Proszę pozwolić nam pracować. Ale na pewno. Panie, wróć pan tam za tę taśmę. Na pewno. Hieny z prasy się zleciały. No to wygląda. Przecież mamy niepisaną umowę z mediami, że nie informują o alarmach bombowych. Ale o fałszywych. Najlepiej o żadnych. Takie informacje tylko prowokują kolejnych świrów. Załatw to z nią. Sprawca działa na chłodno. W jego głosie nie ma śladu emocji i zdenerwowania. Nie wysunął żądań. Jaki może mieć motyw? Zemsta?
Bardzo prawdopodobne. Ale jest to niewątpliwie osoba o cechach narcystycznych. Impulsem do działania mogła być w równym stopniu chęć skupienia na sobie uwagi. No nic nowego pan nam nie mówi. Sprawca prawdopodobnie właśnie przeczesuje internet, szukając informacji o sobie. No po to właśnie robi, dla fejmu. Ale myślę, że Gorczak jest dla niego ważnym miejscem. Może być z nim związany teraz, albo był w przeszłości. A w jakim może być wieku? Trudno powiedzieć. Nakładka mocno zniekształciła głos. Możemy się jej pozbyć jakoś? Jeżeli uda nam się zidentyfikować aplikację, to możemy usłyszeć jego prawdziwy głos. A znaleźliście coś na nagraniach ze szkolnego monitoringu? Przed 7 rano, tuż po otwarciu szkoły, nagrał się fragment sylwetki w ciemnych, szerokich ubraniach, ale to nie wystarczy do identyfikacji. Przynajmniej wiemy, kiedy przyszedł. Przeszukajcie monitoring w okolicach szkoły o tej porze. Czekam na efekty, oby nie w nieskończoność. No niewiele wynika z tego, co pan mówi. Chciałbym jeszcze posłuchać opinii bardziej doświadczonego profilera. Po jaką cholerę jest tu ten Lubecki? Komendant wam coś mówił, po co go tu ściągnął? Nikt nic nie wie. Pewnie ma kogoś na celowniku. Co ty? Myślisz, że chce kogoś udupić? Na bank. Tylko pytanie kogo? Do tej rozmowy z Agatą byłam przekonana, że komisarz, który został przysłany przez górę, przyjechał zrobić nam jakiś audyt. Komisariat mieści się w trudnej dzielnicy, nic więc dziwnego, że jest pod lupą. Ale nie sądziłam, że może chodzić konkretnie o kogoś od nas. Już ją daję. No tak. Ktoś chce rozmawiać z komisarz Rychlik. Ze mną? Dobra. Dzięki. Hej. Komisarz Lubecki. Brawo, naprawdę wielkie uznanie. Rozbroiliście pierwszą bombę, ale zabawa dopiero się zaczyna. Czego chcesz? Gramy dalej. Będzie trudniej. Ładunki są dwa. W ośrodku pomocy społecznej na Gorczaku i w kuratorium. Jakie masz żądania? Nie trać czasu na gadanie. Teraz macie go o wiele mniej. Bomby wybuchną jednocześnie. MOPS na Gorczaku, kuratorium w centrum miasta. Powiadomić służby, zabezpieczyć teren, natychmiastowa ewakuacja budynków. To są dwa duże budynki do przeszukania. No niech ściągają ludzi z domów, nie ma czasu, ruchy. Ruchy. Jak z kimś pracuję, to z reguły nie ma niewygodnej ciszy. Omawiamy sprawę, hipotezy. Jesteś zła, że prowadzę? Mam uraz po wypadku. Jechałem jako pasażer, omal zginąłem. Od tamtego czasu wolę trzymać kontrolę za kierownicą. Tylko za kierownicą? 04 do 00. 00, mów. Ładunek w kuratorium już rozbrojony. Jest takiej samej konstrukcji jak poprzedni, z zapalnikiem czasowym. Ile zostało do wybuchu? Od teraz 28 minut. W MOPS-ie ciągle szukają. Dojeżdżamy na miejsce, bez odbioru. Czyli miał wybuchnąć jednocześnie. Sukinsyn. Musiał go dobrze ukryć, bo budynek MOPS-u jest dużo mniejszy od kuratorium. Ciśnij. Proszę się odsunąć. Do tyłu, proszę. Saperzy coś znaleźli? Nie, ciągle szukają. Dobra. Mamy jeszcze 22 minuty. Wiem. Przeczesaliśmy budynek, ale tam niczego nie ma. Musi być, ten facet nie żartuje. 22 minuty? Pilnujcie, żeby nikt postronny tutaj nie wlazł.
Szukajcie zakamarki, kartony, pudła. Znam się na swojej robocie i nie potrzebuję instrukcji. Moi ludzie są w środku, reszta niech szuka na zewnątrz. Ściany, framugi, wnęki. Zajrzyjcie do każdej dziury i pod każdy listek. Słuchaj, mamy kwadrans. Później ewakuujemy cały teren. Dobra. Kurde, znowu ta dziennikarka. Ja to załatwię. Mam coś tutaj! Odsunąć się! Natychmiast! Dalej! Samochód był zamknięty. Saper musiał wybić szybę, żeby dostać się do ładunku. Każde takie działanie niosło za sobą ryzyko wybuchu, ale to są fachowcy najwyższej klasy. Z zimną krwią wyciągnęli i rozbroili tę bombę na 4 minuty przed zaplanowanym wybuchem. Dostałam raport od pirotechników. Ta bomba mogła wysadzić nas wszystkich razem ze ścianą budynku. Co nadal nie wiadomo, o co chodziło temu świrowi. Właściciel samochodu z bombą nazywa się Jerzy Olechowski. Wiem. Ale pewnie nie wie, że jest chemikiem i uczy w szkole, gdzie była poprzednia bomba. No, to mamy go. Dobra, to jedziemy go zawinąć. Nie tak szybko. Czekamy na nakaz prokuratora. Facet może mieć na chacie cały arsenał. No ktoś tę akcję wysokiego ryzyka musi wziąć na siebie. A tacy już się szykują. Dobra, ja sprawdzę dokładniej tego chemika, co? Każde info się przyda. A my chodźmy pogadamy z dyrektorem szkoły. Właśnie przyszedł na zeznania. Jerzy Olechowski? Już nie jest nauczycielem w mojej szkole. Został zwolniony w dość nieprzyjemnych okolicznościach. To znaczy? Jeden z uczniów twierdził, że Olechowski go molestował. Potwierdziło się to? Sprawa nie trafiła do sądu. Rozeszła się po kościach. No tak, ale mimo wszystko i tak pan go zwolnił. Decyzję podjęło kuratorium. Ja musiałem ją tylko wykonać. Olechowski się jakoś bronił? Był wściekły. Twierdził, że został pomówiony. Ale co ja mogłem zrobić? Odgrażał się? Myślicie, że to on podłożył tę bombę? Myśli pan, że byłby do tego zdolny? Sam nie wiem. Miał poczucie krzywdy, ale aż do tego stopnia? Jest zgoda prokuratora. Musimy iść. To wszystko? Na razie tak. Wyprowadzę pana. Proszę. Pirotechnik wsparcie, powtarzam. Pirotechnik wsparcie, natychmiast. Jerzy Olechowski? Co tak śmierdzi? Wszyscy wyjść! Natychmiast ewakuować cały budynek! Dobra, można wejść.
Nie było innych ładunków oprócz tego, który miał przypięty Olechowski. Nie było też żadnych śladów, żeby ktoś tu robił bombę. Mam wrażenie, że z każdym krokiem coraz bardziej oddalamy się od złapania tego psychola. Patrz. Kurwa. Chodzi mu o Gorczak? Nienawidzi tego miejsca? Sprawdźcie, czy tam nie ma jakichś odcisków. Dawajcie znać, jakby co. Proszę. Co jest? Nie chcesz prowadzić? Nie. Jedź na komisariat, potem do domu. Ja zostanę, wszystko dopilnuję. I tak mam sprawę do załatwienia później w okolicy. Dobra. Wódz. Cześć. Hej. Kawy? Kawę robię sobie sama. Widziałem, że podjechałaś, zrobiłem 2. Cześć. Cześć. Oczyściliśmy nagranie bombera. Dawaj je. Żadnych. To taka gra. Albo policja sobie poradzi, albo będzie wielkie BUM. To młody facet. I tak nie mamy tego głosu, do czego porównać. Sprawdziliśmy też informacje na temat ładunków wybuchowych z rozbrojonych bomb. Podobne nie były używane w żadnym zamachu terrorystycznym, ani w Europie, ani w Ameryce. Czyli nie da się tego świra z nikim powiązać? Szlak by to. Ciągle nie mamy punktu zaczepienia. A kiedy lekarz pozwoli nam porozmawiać z chemikiem? Już pozwolili. Właśnie do nas jedzie. Niech się pan napije, proszę. Dziękuję. Doczepił do mnie bombę. Dlaczego? Wiem, że teraz panu ciężko o tym mówić, ale musi nam pan pomóc. Tylko pan go widział. Nie, nie widziałem. Jak to się stało? Jak to się wszystko wydarzyło? Nie wiem, wracałem do domu. On napadł mnie od tyłu, dusił. Nie widziałem go. A jak był ubrany? No coś pan musiał widzieć. Niebieska bluza z kapturem. Pod kapturem czapka z daszkiem. Nic więcej nie widziałem. A czy rozpoznaje pan ten głos? Żadnych. To taka gra. Albo policja sobie poradzi, albo będzie wielkie BUM. Nie, on słowa do mnie nie powiedział. A jest pan z kimś w konflikcie? Ma pan jakichś wrogów? Nie wiem. Teraz co każdy chyba... Żeby w powietrze człowieka wysadzać? Za co? No był pan oskarżany o molestowanie. Brednie. Nikogo nie skrzywdziłem. To ja zostałem skrzywdzony. Wyrzucono mnie z pracy. Czyli nic pan nie zrobił temu chłopcu? Miał u mnie 1 na półrocze. Ukarałem go za bezczelne zachowanie. To się zemścił. Jego matka doprowadziła do wyrzucenia mnie z pracy. A ojciec? Nie groził panu? Nie, ojciec porzucił rodzinę i wyjechał za granicę. Nigdy go nie widziałem. A pana samochód? Jak się znalazł pod budynkiem MOPS-u? Ten bandyta wyciągnął mi kluczyki z kieszeni i pewnie go zabrał. Nie siedźcie tu ze mną, ja nic wam więcej nie powiem. Szukajcie go. W kuratorium na tym pudle, w którym był ukryty ładunek, znaleźliśmy fragment odcisku palca. Być może sprawcy. I to już jest coś. Ale ten fragment jest za mały, żeby go do czegoś dopasować. Nie wrzucimy go na bęben.
A jakiś sygnał z telefonu? Logował się gdzieś jeszcze? Przy tym drugim połączeniu znowu pojawił się na Placu Zgody na 2 minuty. Szanse są małe, ale może kogoś wypatrzymy. Już działamy. Przeszukujemy też monitoring przed szkołą, przy MOPS-ie i przy kuratorium. Facet może mieszkać w tym rejonie. Tutaj jest MOPS, tutaj szkoła, a tutaj mieszkanie Olechowskiego. Plac Zgody w samym centrum tego trójkąta. Facet się tutaj czuje najpewniej. Dobra, ale kuratorium nie ma w tym obszarze. I może właśnie dlatego tutaj popełnił błąd i zostawił odcisk. Nie czuł się u siebie. Gdybyśmy znali jego motyw. Facet czuje się skrzywdzony przez instytucje, które miały mu pomagać. Takich ludzi na Gorczaku są setki, a nawet tysiące. Ale nie wszyscy są młodymi mężczyznami i znali Olechowskiego. I tych musimy sprawdzić. Zacznijcie od listy uczniów Olechowskiego i ich kontakty z MOPS-em i kuratorium. Ale mamy mało czasu. Nie wiemy, co on jeszcze szykuje. Dalej nie przedstawił swoich żądań. Może raz w życiu chce się czuć ważny, chce coś znaczyć. Może nawet ogląda nasze akcje na miejscu i karmi swoje jego strachem, jaki wzbudza. Pod szkołą zaczepił mnie pewien ojciec, a pod MOPS-em... Czekajcie, zaraz. W tych obu miejscach była ta dziennikarka. To musimy ją znaleźć, może jeszcze ma zdjęcia, które tam robiła. Dobra, ja się tym zajmę. Okej, to do roboty, czas goni. Dziennikarka dostała zakaz publikacji zdjęć z alarmu bombowego. Pół godziny później miałam je wszystkie na swoim komputerze. Na tych pod szkołą zobaczyłam agresywnego ojca, który 2 dni wcześniej awanturował się ze swoją żoną pod kamienicą. Trzeba było go sprawdzić. To jest Marian Osica, ojciec jednego z uczniów. Ma ograniczone prawa rodzicielskie. Pamiętam go. Bał się o dziecko, ale spokojnie odszedł. No tak, ale poprzedniego dnia zaatakował matkę swojego syna. Kobieta zawiadomiła policję. Jak przyjechałam, to się uspokoił, ale z daleka odgrażał się, że wszyscy go popamiętają. A ten mały do której klasy chodził? Do drugiej? Czyli Olechowskiego nie uczył. Nie, ale była żona i syn są sąsiadami Olechowskiego. Z tej samej kamienicy? Mieszkają piętro niżej. Aha. No to mamy motyw. Samotny sąsiad mógł mieć jakiś kontakt z jego byłą żoną. Osica był zazdrosny i poczuł się pokrzywdzony. Sąd odebrał mu syna, no to uznał, że wysadzi całą trójkę w powietrze. A była żona pomoże nam go ściągnąć? Pod pretekstem spotkania z synem? Na pewno. Pojadę do niej i dam znać. Dobra, dzięki. Co jest, kurwa? Gdzie jest Kacper? Z dzieciakiem miałaś być. Czego ty chcesz, kretynko? Pewnie kasy. Daj spokój, chodź tam. Dogadajmy się i dosyć tych wezwisk. Tylko mały na tym cierpi. Dogadajmy się? Co ty znowu kombinujesz? Nic nie kombinuję. Komisarz Agata Rychlik. Komisarz Konrad Lubecki. Gliny, suka jedna, sprzedałaś mnie. Rzuć to, mówię! To pod ścianę. Ale ja nic nie zrobiłem. Tak? Zamknij się. Czego wy chcecie? Co wy robicie? Tak, to co masz w torbie? Masz broń? Broń? Jaką broń? Chciałem telefon wyjąć, żeby was nagrać, bandyci. Jak wy traktujecie porządnych ludzi? Nic tu nie ma. Porządny człowiek się kurwa znalazł. Zbieramy. To była ryzykowna akcja. Jednak nie mieliśmy czasu wzywać antyterrorystów. Facet miał przy sobie torbę. Mógł mieć w niej broń albo ładunek wybuchowy. Zaryzykowaliśmy i się udało. Chociaż szefostwo za nieprzestrzeganie procedur mogło nam wszystkim skopać tyłki. Jakie bomby, kurwa? Czy ja wyglądam na terrorystę? Jakiegoś ciapatego brudasa, muslima? No to jeszcze raz od początku. Poszedłeś wieczorem odwiedzić syna. Zrobiłeś burdę pod domem, więc twoja była żona wyzwała policję. Wkurwiłeś się i wróciłeś później do mieszkania Jerzego Olechowskiego. Jak miałem wrócić, jak mnie zaraz znowu zawinęliście? Kto cię zawinął? No psy jak to? Dokładnie gdzie? O której? No tam pod domem. Jak mnie ta pinda w mundurze zawinęła, no to się wkurwiłem. Ojebałem ćwiarę pod sklepem i rozjebałem tam jakiś śmietnik. Potem przyjechała suka,
No i kajdanki i miałem kojo do rana na izbie. Sprawdzimy to. Twoje miejsce zamieszkania też. A sprawdzajcie sobie ile chcecie. Gdzie tym razem? Dom seniora? Kolejne zgłoszenie. Panem skończymy później, na dołek z nim. Ale za co na dołek? No, przecież ja kurwa nic nie zrobiłem. Pospieszcie się z tymi cywilami, wszyscy mają być ewakuowani. Tam są jacyś gapie, tym razem z drugiej strony budynku. No to co tu jeszcze robisz? Nie mogę się doliczyć 2 pensjonariuszy. Jestem tu dyrektorką, pomóżcie mi. Mogli zostać w środku? Nie wiem, właśnie ludzie nie pozwalają mi sprawdzić. Oni sami to sprawdzą. Są obłożnie chorzy? Nie, całkiem sprawni, 2 panowie. Nasi policjanci dokładnie przeszują teren, na pewno nikogo nie przeoczą. Ale zostało tylko 15 minut. Ja rozumiem, ale proszę zająć się tymi, którzy wyszli, usunąć ich z terenu i proszę wypełniać nasze polecenia. Ale jak dojdzie do wybuchu, Boże! Proszę się opanować i zająć ewakuacją swoich podopiecznych. Natychmiast. Mają bombę. Pirotechnicy znaleźli to obok ładunku. Znów, brawo. Łatwo poszło, ale więcej wskazówek nie będzie. Sami rozwiążecie kolejną zagadkę, albo będzie wielki boom. Słuchajcie, ja wam coś powiem. Czekaj. Musimy myśleć jak bomber. Zapalnik już może gdzieś tykać. Czy jest szansa, że on teraz nie podłoży tego ładunku, że tylko straszy? To byłoby nielogiczne. On chce zobaczyć efekt swoich działań. Panika to też jest efekt. Ile osób udało wam się wytypować jako podejrzane? 62 osoby, ale sprawdziliśmy tylko uczniów Olechowskiego z ostatnich 5 lat. To o wiele za dużo. Jak uwzględnicie powiązania z domem spokojnej starości, będzie mniej. Ten bomber zostawia nam wyraźne wskazówki. Przecież próbuję wam powiedzieć, że 2 pensjonariuszy uciekło z domu spokojnej starości. Wcześniej to się nie zdarzało. Dopiero teraz to mówisz? Próbowałam. Ściągnij ich dane, musimy ich znaleźć. Może ktoś ich uprzedził o eksplozji. Nasi mają ich zdjęcia. Przeszukają dworce i centra handlowe. Dobra, to wszystko na teraz. Dzięki. Cześć. Cześć. Spałaś coś? Proszę cię. Technicy pracowali całą noc. Zagęścili sito i z tych kilkudziesięciu osób zostało tylko kilka. Masz już ich dane? Zaczęłabym od tego. Przemysław Jackowiak, lat 23. Wychował się na Gorczaku. Rodzina patologiczna. Ojciec znęcał się nad nim, nad matką. Matka później popełniła samobójstwo. Wyrzucony ze szkoły po pobiciu Olechowskiego. Za co go pobił? Tego nie mamy w aktach. Ale szkoła pozbyła się go bez żalu. Wcześniej 3 razy powtarzał klasę, wagarował, przejawiał zachowania agresywne. A za co był notowany? Jakaś drobnica. Ostatnie 2 lata spędził głównie w szpitalu psychiatrycznym. Po powtarzających się epizodach manii o niezidentyfikowanym podłożu. Gdzie teraz mieszka? W mieszkaniu po matce, w tym trójkącie, który oznaczyłeś na mapie. Cześć. Cześć. Chyba namierzyliśmy tych zaginionych seniorów. Są w centrum handlowym przy łącznościowców. Patrol ich zatrzymał? Nie. Nasi wypatrzyli ich przez monitoring.
Jadę tam. Wy coś macie? Zdaje się, że wytypowaliśmy bombera. Super, no. Mamy bilety, chłopie, to najważniejsze. No to jedziemy, No. człowieku. Panowie! No. Panowie! Ej! Dzień dobry. Dzień dobry. Sierżant Adrianna Majcher, komisariat na Gorczaku. Ja poproszę od panów dokumenty. A coś się stało? Oddalili się panowie wczoraj samowolnie z domu opieki. No owszem. No ale dom opieki to nie więzienie. Jesteśmy tam z własnej woli. No dobrze, no ale wszyscy panów szukają. Komu potrzebne takie stare pierniki? O, panienko. Chcemy jeszcze trochę pożyć, zanim przyjdziemy w niebyt. No widzę właśnie. Tak. Okazało się, że obaj panowie nie mieli nic wspólnego z bomberem i nikt nie poinformował ich o wybuchu. Od wielu lat odkładali pieniądze z emerytur, żeby pojechać na wyścig Formuły 1. Szkoda tylko, że nikomu o tym nie powiedzieli. Stylówki niezłe. Co tam panowie kupiliście? A, takie tam różne Suweniry. suweniry przeważnie. O, wyjeżdżamy, nie? Dobra. Niech wam będzie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Udanych zakupów. No. Czysto? Czysto, nie ma nikogo. Czysto. Nie ma materiałów wybuchowych, ale są składniki. Ewidentnie ktoś tu robi bomby. Czyli mamy go. Mamy albo nie mamy. Pewnie teraz gdzieś podkłada kolejny ładunek. 00 jestem. Mężczyzna podobny do poszukiwanego wchodzi do klatki schodowej. Nie widział was? Nie widział. Zgarniamy go. Pilnujcie wejścia. Przyjąłem. Ściągamy go na klatce, tu jest zbyt niebezpiecznie. Stój, policja! Ręce do góry! Odwróć się! Możecie mnie zamknąć, a i tak nie dacie już rady. Druga ręka. Odwróć go. Gdzie jest ładunek? Bo to jeden. Galej, gdzie? Myślisz, że się ciebie boję? Zginą niewinni ludzie. Świrze gadaj, gdzie podłużejesz tę bombę. Wszyscy są winni. Gadaj, kurwa! Niech zdychają, nic mnie nie obchodzą. Co ci zrobił Olechowski? Ten chuj? Szmatę. Szmatę ze mnie zrobił. Na początku mnie macał, a potem zgwałcił 2 razy. Mówić dalej? Podniecacie to? Czyli wykorzystywał cię seksualnie? Myślisz, że ktoś mi uwierzył? Wyrzucili mnie jak śmiecia, a ten chuj został w szkole. On już tam nie pracuje. Tak samo nikt nam nie pomógł, kiedy ojciec katował mnie i moją matkę do nieprzytomności. Ona się w końcu powiesiła. Ja ją znalazłem. Ja ją pochowałem. A ten skurwiel siedzi sobie jak jakiś lord w domu starców. I jeszcze ktoś mu dupę podciera. I to jest sprawiedliwe? Daj nam szansę. Daj wskazówkę. Gdzie są ładunki? To ty rozpocząłeś tę grę. I ja ją zakończę. Niech to się wreszcie kurwa skończy! Pakujemy. Cześć. Cześć. On nam nic nie powie. Trzeba wezwać psychologa. Nie ma czasu. To mamy nic nie robić? Kto to był? Bomber. Podłożył ładunki, tylko ciężko z niego wydusić gdzie. Cholera jasna, ja go dzisiaj widziałam. Gdzie? W galerii przyłącznościowców. To może tam. Mówił o setkach ofiar. Ewakuacja galerii przyłącznościowców. Alarm dla wszystkich jednostek.
Co za dzień. Daj spokój. Bomber siedzi, a Olechowski odpowie za molestowanie tego chłopaka. I pewnie tego drugiego też. Wiesz co, czasami się nie dziwię, że ludzie świrują po takich przeżyciach. Tak jak ten Jackowiak żył w nieludzkich warunkach. Wiesz co, Ada? W życiu czasem dzieją się rzeczy, które naprawdę bardzo trudno ogarnąć, rozumiem. No. Czekaj. Co jest? Cholera jasna. Muszę wrócić, zapomniałam telefonu. Wrócimy do rozmowy jutro. Dobrej nocy, śpi dobrze. Cześć, na razie. Tak. Pa. Załatwię sprawę Potocznego raz na zawsze. Tak jak się umawialiśmy. A przy okazji może problem całej rodziny Potocznych w końcu się rozwiąże. Tak. W kontakcie. Ciało częściowo pozbawione narządów. Ktoś wyciął z niej nerki i wątroby. Handlarze organów? Na Korczaku? Możesz mi po prostu zaufać? A muszę mi po prostu kurwa powiedzieć, o co ci chodzi? Sam do końca nie wiem. No to ja sama do końca nie wiem, czy będę miała czas. Kurwa, no co oni? Kurwa, krodziec. Nie sądzisz, że będzie mu łatwiej, jak będzie miał i mamę, i tatę? Ale czy tak się stanie, to zależy tylko od ciebie. Co to jest? Monstera deliciosa.